Mięciutki, dobrze nasączony biszkopt z puszystą bitą śmietaną, w której zatopione są brzoskwinie i winogrona. Z delikatną galaretką na wierzchu, przepyszne połączenie smaków, które zachwyci każdego, a jednocześnie proste i efektowne ciasto, idealne na każdą okazję. Całe jajka i cukier ubijam razem przez 15 minut na średnich obrotach miksera. Jajka do biszkoptu powinny mieć temperaturę pokojową. W międzyczasie w oddzielnej misce mieszam razem mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, kakao i proszek do pieczenia. Kiedy piana zrobi się już wyraźnie jasna, puszysta i zwiększy swoją objętość, powoli dolewam olej i całość mieszam krótko, tylko do połączenia składników. Następnie mikser odstawiam na bok i po kilka łyżek przesiewam suche składniki, mieszając delikatnie, ale jednocześnie bardzo dokładnie, aż powstanie gładkie i jednolite ciasto. Gotowe ciasto przelewam do blachy, wyrównuję i od razu wstawiam do nagrzanego wcześniej piekarnika. Biszkopt piekę na drugim poziomie od dołu przez 30-40 minut lub do suchego patyczka. Po upieczeniu od razu wyjmuję go z piekarnika, zostawiam na blacie do wystudzenia, a później kroję na 3 równe blaty. 4 łyżeczki żelatyny zalewam mniej więcej 1/3 szklanki gorącej wody i dokładnie mieszam. W momencie dodawania do śmietanki żelatyna powinna być wyraźnie płynna. Jeśli w trakcie przygotowań Twoja żelatyna zacznie gęstnieć, trzeba ją ponownie lekko podgrzać. Schłodzoną śmietankę 30% i cukier puder ubijam razem, najpierw powoli, żeby nie chlapało, a kiedy śmietanka zacznie się pienić, przełączam na najwyższe możliwe obroty. Kiedy trzepak miksera zacznie zostawiać wyraźne ślady na powierzchni śmietanki, ponownie zmniejszam obroty i powoli dolewam płynną żelatynę, pilnując, aby żelatyna nie znalazła się bezpośrednio na trzepaku. Bitą śmietanę miksuję jeszcze przez krótką chwilę na wysokich obrotach, tak aby cała żelatyna dokładnie rozprowadziła się w śmietance. Blat biszkoptu nasączam syropem z brzoskwiń z dodatkiem soku z cytryny. Na jeden blat potrzeba średnio od 80 do 100 ml syropu, w zależności od tego, jak mocno nasączony biszkopt lubisz. Na biszkopt wykładam następnie owoce, czyli pokrojone brzoskwinie z puszki i zielone winogrona. Jeśli Twoje winogrona mają pestki, należy się ich pozbyć w trakcie ich krojenia. I na to idzie trochę mniej niż połowa bitej śmietany, nieco mniej, ponieważ trochę ma zostać do przykrycia wierzchu ciasta. Ubiegając pytania, mój rant ma wysokość 15 cm, natomiast całe ciasto finalnie miało 8 cm wysokości. Całość przykrywam drugim blatem biszkoptu i wszystko powtarzam, czyli najpierw nasączenie, potem reszta owoców i na koniec bita śmietana. Na to idzie ostatni blat biszkoptu, znowu nasączenie i pozostała część bitej śmietany. Tutaj już będzie tylko cienka warstwa, po to aby galaretka na wierzchu nie wsiąkała w biszkopt. Całość wstawiam do lodówki na minimum 30 minut, a później na wierzchu układam pokrojone truskawki. U mnie są to owoce mrożone. Było ich trochę mało, więc dorzuciłam jeszcze odrobinę czerwonej porzeczki i całość zalewam tężejącą galaretką. Ciasto zostawiam w lodówce na całą noc, a następnego dnia można już testować do woli. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchidali.com. Zapraszam serdecznie.